Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Blackwell Convergence. Po tym jak w poprzednim odcinku dostaliśmy się za sprawą pewnych dosyć gwałtownych wydarzeń nagle na teren jakiejś takiej wyrwanej z czasoprzestrzeni, być może restauracji, takiej amerykańskiej ze starych czasów, mam wrażenie takiego dineru trochę. Teraz będziemy musieli zmierzyć się z tym, co nas w środku czeka, tak przynajmniej myślę, i co w ogóle Madeleine ma nam do powiedzenia. Zapraszam was do subskrypcji, subskrybujcie kanał, a ja już w tym momencie przechodzę do jakiegoś tutaj może dialogu z Madeleine. Przydałoby się coś wiedzieć tak naprawdę, prawda? Zapytajmy pierwsze, gdzie jesteśmy, do cholery jasnej. Dokładnie, to jest ten problem, który mamy główny. As you know, there is a bond between the Countess and her current host, and the bond is represented by this diner. You will find out more inside. Interesujące. Właśnie czemu diner, nie? Ale tego nam pewnie nie powie. A może jednak. Okej, a co ze złamaniem bondu? Dokładnie. Połączenia. Okej. Ciekawe, dlaczego my to mamy zrobić. W ogóle jak to się stało, że to pękło wszystko? She did not break the bond, but moved it. To be rid of me, she had to form a bond with someone living. Someone who could, in essence, become her guide. How she acquired this knowledge, I do not know. I only know that it was accomplished. Who did she pass it to? Joe Gould. It was an easy task, since his mind was already broken. Upon Gould's death, it was passed on to Joseph Mitchell. And now Charlie Meltzer. Yes, it must be broken if this is to end. To nie jest tak, że Charlie to robi z premedytacją. Chociaż cholera, może on się dowiedział, że potrafi to robić i teraz to już robi z premedytacją. Bo jednak za każdym razem oni profitowali z tytułu tego, że poszczególni ludzie ginęli, więc trudno mi nie wierzyć w to, żeby on tego specjalnie nie robił. Chociaż, no zostawmy to jeszcze na razie do wyjaśnienia tak naprawdę. A czy Countess jest szalona? Insane? Yes. Like you, her mind is a door to another plane of existence. By corrupting our bond, she opened that door so wide that it flooded her mind with unfathomable knowledge. She essentially has the universe inside her head, and no human mind can contain that. It broke her. She sees everything but understands nothing. If she didn't banish me to this place between worlds, I might feel more pity. No tak, trochę to brzmi jak fabuła któregoś z odcinków Doktora Who. Tam też ktoś, z tego co pamiętam, dostał cały uniwers w głowie, a przynajmniej zbyt dużo ilość wiedzy i nie mógł tego wytrzymać. Kim była Countess, zapytajmy jeszcze. Of course, we spent almost 30 years together. Sporo. What was she like? Different, happier. She loved helping those in need, but it no longer matters. She is the one who needs help now. Czyli to też jest historia poniekąd kobiety, która no, przeżyła pewną tragedię, tak? To, że teraz tak się zachowuje, jak się zachowuje, to też trzeba brać w kontekście tego, ile pomagała wcześniej, więc... This bond. How do I break it? Part of the Countess is trapped. A tak, to już rozmawialiśmy. Okej, czyli możemy zostawić Madeleine w tym momencie. Zobaczymy w takim wypadku, co możemy zrobić w środku. Nie wiem, czy możemy tutaj czemuś się przyjrzeć. No, po prostu wejdźmy do środka, zobaczymy, co tam nas ciekawego czeka. For the upteenth time, I have no money for your fund. Show some pity. At least lend us a cigarette. Ahem. I believe we got company. Czy to jest Mitchell? A to pewnie jest Joe Gould. Could you perhaps spare a few dollars for the Joe Gould fund? No, on zaczął od razu... O, zamknęła drzwi, okej, już się zastanawiam, czy nie chce wyjść, tak to wyglądało. Okej, czyli innymi słowy już wiemy, że mamy Joe Goulda i mamy Josepha Mitchella, tak? No dobra, to co, zacznijmy może od Mitchella, bo mam wrażenie, że Gould jest ważniejszy, więc zaczynamy od tego, że jest mniej ważne. Hello, you're Joseph Mitchell, aren't you? I believe you have the better of me, Miss Blackwell. Rosangela On Blackwell. nazwisko powinien kojarzyć. I might have known. No, dokładnie. Przed You met my kalorem. auntie. Your auntie, yes. I do see a slight resemblance. I did warn her to leave well enough alone, but she was determined. Let's hope that you can do some good here. Czy ona tutaj była? O, to jest pytanie też. W sensie jako oczywiście medium. What are you doing here? We are echoes, leftovers, if you will. We were linked to the Countess when we were alive. When we died, part of ourselves got trapped here. So you're not a ghost? Not fully. I'm not sure what I am.
I remember living, I remember dying, but I don't feel like Joseph Mitchell. All I know is that when I thought of death, an eternity with Joe Gould was the last thing on my mind. No tak, to akurat może nie być rzecz, o której się marzy w snach. What is your connection to the Countess? I don't know. I never met the woman. Joe Gould was the one who knew her. He had a special bond with her, apparently. But somehow, he passed it on to me when he died. Next thing I knew, I was murdering people by writing about them. W sumie on napisał o Gouldzie, nie? Książkę też. Stop writing. To jest prawdopodobnie dlatego jakoś to się tam ze sobą I splotło. studied some of your work in journalism school. Now that's just foolish. I was a relic, even before I died. The city I wrote about has long since evolved and changed into something completely different. But that's New York City, isn't it? Wouldn't be New York if it stayed the same year to year. I'm sorry you had to stop writing. So am I. But what else could I do? Let innocent people die? No, I don't regret the choice I made. Not for one moment. No tak. W sumie jakby tam wybór był bardzo oczywisty. Pomijając już fakt, że po którejś z kolei śmierci, o osoby, której on życie opisywał, prawdopodobnie policja w końcu by się do niego dobrała też. Nie mieliby oczywiście żadnych dowodów ani powiązań poza tymi artykułami, ale jednak byłoby to przykre. Did you know Charles Meltzer? Yes, I did. He worked at the New Yorker back in the late 70s. He would come into my office and ask about the old days, and I was happy to tell him. I knew he would never cut it as a reporter, but he had a very keen, analytical mind. I almost forgot all about him, but it appeared a link formed between us, nonetheless. When I died, my connection to the Countess passed on to him. Ciekawe dlaczego, bo akurat to jest bardzo niejasne. Charles Meltzer is using the Countess to kill people. By accident? No, on purpose. Okej, He czyli sent Rosa her jednak out. wierzy w to, że to jest Well, 100% that's a prawda. shame. I'm aware that through my actions I killed a few people, but I could forgive myself for it, since I was unaware of what I was doing. But many Fair enough, times moim I thought to zdaniem. myself, I have a weapon. It's untraceable. Nobody knows about it. I could use it, but I did not. I was tempted, but I did not. Not once. You have to stop, Charles. Break this link, destroy this place. No more innocents should have to die. I przy okazji Charles też troszkę się dziwi. Why did you write about Joe Gould? He's a fascinating man. Intolerable company, but fascinating. He exemplified everything about New York at the time. Its artistic expression, its frustration, its joy and heartbreak. His oral history, or the idea of it, energized the work of dozens of writers and intellectuals. But the more I got to know him, the less I wanted to be around him. Did you ever read Pogadajmy o Joe to, bo to jest trochę Gould's oral ciekawe. history? That, it never existed. Or if it did, Mr. Gould never shared it with anyone, which amounts to the same thing. You know why I never wrote it down. People would have died. You didn't stop telling people you were writing it, did you? What could I say? The truth? They would have chucked me in a loony bin. No, jeżeli... No w sumie tak, faktycznie. Nikt by mu nie uwierzył, nie ma opcji takiej. How do I break this link? I wish I knew. I'm afraid all this is a bit beyond me. How do I... I wish I'm afraid... Okej, dobra, czyli od niego tyle Thanks mamy for informacji. talking, To i tak Mr. dużo w Mitchell. sumie. I'll see what I can do. Thank you, Miss Blackwell. A teraz spróbujemy pogadać z naszym, kurczę, kolegą Joe Gouldem w takim wypadku. Czekaliśmy na to trochę. Hello, my name is Joseph Ferdinand Gould. I am graduate of Harvard magna cum difficultate and chairman of the board of Wheel and Woe Incorporated. In exchange for a drink, I'll recite a poem, deliver a lecture, argue a point, or take off my shoes and imitate a seagull. I prefer gin, but beer will Bardzo do. szeroki zakres zdolności ma I've nasz been Joe hearing Gould. a lot about Nie you ma co lately. ukrywać. My reputation precedes me. Mineta, I dokładnie. saw your portrait in the Tam Minetta. portret. The Minetta. Yes, I'm quite famous there, you know. I gathered. It's all thanks to Mitchell, of course. The Joe Gould Fund filled its coffers nicely when he wrote his article. No, można by się było spodziewać. What are you doing here? I don't quite know myself. We've all got to be someplace. As I understand it, I was mentally linked to my old friend, the Countess. I wish I'd known. It explains everything that my work was trying to prove. No właśnie, a jego praca? I've had many callings. I studied the seagulls of the world and learned their language. I spent months measuring the heads of 1,000 Chippewa Indians. But before I died, I was putting to paper the most important literary work known to man, the oral history of our time. With a compilation of the conversations of the city, overheard in bars, subways, street corners, and diners. Put together and studied properly, it would have revolutionized everything.
To brzmi trochę ciekawie. Nie wiem a propos tej rewolucji, czy faktycznie by jakąkolwiek to wprowadziło, ale to brzmi jak ciekawa rzecz do poczytania. How would it have revolutionized everything? We're all connected, every single one of us. But how? Think of the ramifications if we found out. It sounds like quite an undertaking. It was my life's work. A właśnie, The How Countess, did to you jest know the ważna rzecz. Countess? We met in a diner like this one. We'd often spend a week or two walking along the docks to discuss seagulls. She had many interesting theories on seagull linguistics. Then, one day, she disappeared. But a link had already formed between us. It's everything my oral history was trying to prove, that we're all linked. No z tym połączeniem to się zastanawiam. The Countess is killing people. Na jakiej zasadzie on to tam udowodnić No, I chce? refuse to believe that. She couldn't hurt a fly. No jednak. Why is she called the Countess? That's what she chooses to call herself. Far be it for me to tell her otherwise. The name doesn't seem strange to you? When you lived a life like mine, you take people at face value. Who cares about names? I once knew another fellow without a name. Called himself the Deacon. O! To też pewne wspomnienia The wywołuje. Deacon. You knew the Deacon. Oh yes, he was this gloomy career drunk. One summer night while sitting in a doorway of the Bowery, he caught the scent of sulfur. He looked up and saw the devil himself standing over him. Since that night he believed he lost his soul. Not the most charitable drinking companion, if I may say so. No, he wouldn't be. No, zdecydowanie. Sort of. Fancy that. What's your connection Mitchell. to Joseph Mitchell? Ah, Mitchell, my benefactor. He made me quite famous, you know. But my goodwill only extends so far. Why's that? A cigarette, he has them. He won't give me one. It's demeaning to have to beg for one measly cigarette. No, powiedziałbym, że pójdź sobie kupić, ale w sumie w tym dinerze prawdopodobnie nie da się tego kupić, chociaż kto wie. You want a cigarette? Yes, I want a cigarette. It's a disgrace that I should have to beg for one. Chyba mam papierosy, nie? No się sprawdzić za chwilę w ekwipunku, ale wydaje mi się, że I'd like mieliśmy to read the paczkę. oral history. And Albo I'd like you to, Lauren but I'm miała, nie afraid my. it belongs to the ages now. There was also the problem of it never existing in the first place. Of course it existed, only not on paper. It was over 3 million words, 3 times the size of the Holy Bible. The work transcended mere parchment and ink. What about those essays you published in the Dial? A passing fancy, nothing more. You wrote essays? For the now defunct Dial magazine. I still have the originals. Do you want to see? Pewnie, że tak. Tylko mamy I'd okazję. like to see that essay. Sprawdzimy wszystko, co masz, kolego. It appears to be an essay about insanity, but the handwriting is so awful I can barely make it out. Just as well. I don't have time to read all this stuff. Czyli może ja mam. My Theory on Insanity? Moja teoria szaleństwa? Szaleństwo to temat, który jest bardzo dla mnie ciekawy, pomimo mojej teorii, że ludzie z silną siłą woli i poczuciem humoru nigdy nie tracą umysłu. Mam na ten temat informacje z pierwszej ręki. Były czasy, kiedy różnego rodzaju mroczne humory mnie napadały. Potrzebowałem siły kontroli w sobie, żeby powstrzymać się od cholera, machania rękami w dzikich gestach, które spowodowałyby, że tłumy spojrzałyby na mnie z ciekawością i ostatecznie wylądowałbym na stacji policyjnej. Mógłbym sobie łatwo wyobrazić zamkniętego siebie jak jakiegoś maniaka, jednakże przez cały ten czas prawdziwy ja nie sympatyzowałem z tymi impulsami. To powodowało, że czułem się, jak gdyby istniała jakaś podstawa prawdy w tych wszystkich starych ideach, że szaleństwo było spowodowane przez siły zewnętrzne do duszy, w stosunku do duszy, tak jak na przykład czarodziejstwo. Nauka kiedyś tak myślała też i może tak zrobi ponownie. Wydaje mi się prawdopodobne, że wielu, którzy są pod obserwacją w różnych miejscach odosobnienia, tkwi właśnie w tym żałosnym stanie. Teraz jest trudniej przeczytać już, bo nie wiem, z powodu tych niekonwencjonalnych, problemów poza ciałem,
za które umysł nie jest w stanie się z nimi pogodzić i uznaje je za absurdalne i tyle jestem w stanie przeczytać. Okej, on pretty much mówił o tym, że istnieją duchy, tak naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy mogę tu jakoś This handwriting kliknąć? makes my eyes water, but I think it's an essay about insanity. I don't think it's important. Okej, widzę, że mamy jeszcze paperclip. These papers are held together by a paperclip. Okej. I don't think he'll miss this. A. Okej, to może This coś jeszcze... handwriting makes my Nie, tutaj nie mogę. Ciekawe, że ten paperclip wzięliśmy, nie wiem po co go mamy, ale fajnie, że go wzięliśmy. Always glad to share. No dobra, tam porozmawialiśmy z nim o tym, czy mamy fajki? Nie mamy fajek. Mamy paperclip za to teraz. Czy tu jest cokolwiek jeszcze? Jest zegar, która jest godzina, nie ma wskazówek, więc... nie jestem... There are no hands O, on that clock. udało mi się I kliknąć guess w that's końcu. supposed to be symbolic. Tutaj po prostu nie ma czasu w tym I'm a miejscu. long way from home. To prawda, albo też metaforycznie wcale nie, bo w sumie jesteśmy tylko o krok od tak naprawdę powrotu do swojego świata. To są drzwi jakieś, Locked. które są zamknięte. Looks like the door to the kitchen. Chyba, że użyjemy tego klipu i się włamiemy tam. Już tak chyba robiliśmy raz. Ej, to zadziałało. Easy. Tutaj w serii Blackwell trzeba What's klikać that wszędzie. noise? Dosłownie wszędzie. Ten paperclip już nie jest potrzebny. Bo... Martwią mnie te głosy, szczerze mówiąc. Jest tutaj trochę do sprawdzenia. Znaczy właściwie są dwie rzeczy do sprawdzenia tak naprawdę. I są to piekarniki. Jakkolwiek to brzmi. Sprawdźmy po kolei je w takim wypadku. Prawy piekarnik. There's nothing in here. Świetnie. Środkowy piekarnik. That's weird. Tam There's a coś się strange świeci. glow coming from inside. I się strzepty zaczynają nasilać. Otwórzmy też lewy. There's nothing in here. Okej, czyli został nam tylko ten interesujący środkowy z tym, co tam Hello? jest. Is someone in there? She comes, she comes. Nadchodzi, okej. Who Kim are jesteś, dokładnie? Left behind. Safe here. Leave me. Czy to nie jest właśnie ta część, którą mieliśmy zniszczyć? Are you the Countess? Countess, one of my names. Yes. I no longer live, but part of me remains. Leave me. Nie no, nie chcemy... Musimy cię stąd zabrać. Na tym polega całe nasze zadanie. Safe here. Warm here. I stay in warm places. Too cold out there. No my i tak będziemy to światło... O, nie możemy go zabrać. Too cold. I will survive here and save fire. Leave me. Who are part of all left? Dobra, nie, to wszystko chyba użyliśmy tak naprawdę, wszystkich opcji dialogowych. I know. Leave me. Wolę po prostu sprawdzić to jeszcze raz. Too cold. No, I will leave. Okej, czyli zostaje dokładnie to samo. See ya. Musimy wymyślić jakiś I'm sposób na to, talking to jak Nowy. wyciągnąć to. O! I Siema, found Joe. an idea. I'm sure it made more sense than most people I know. Ale o czym ty This mówisz? is the kitchen. Such a bare and emotionless place. Not even a bottle of ketchup. Okej. Joe, coś nam chcesz więcej powiedzieć? She returns. Say, can you spare a few dollars for the Joe Gould Fund? I'm afraid I'm a little short. Fair enough, fair enough. Co z tym Does something piekarnikiem? about that oven look strange to you? Nothing about my life has ever made sense. Why should an oven be any different? You want a cigarette? Yes, I want a cigarette. To jest to samo, co było? I'd like to Eseje? Here you go. Eseje się prawdopodobnie nie zmieniły specjalnie. Nie zmieniły się, okej. A This jak nie prawym? handwriting, I don't think. Nie jestem w this stanie tego handwriting- I w don't- żaden sposób przeczytać ładniej, że tak powiem. No chyba chrzanić. Okej, czyli Joseph bardzo dużo rzeczy nie ma. Ja coś czuję, że musimy mu fajkę załatwić, tylko jak mu załatwić fajkę tak naprawdę to jest pytanie, może... A zaraz, przecież ten ma. Joseph ma, może Joseph nam po prostu użyczy fajki, zamiast Mr. Mitchell. tamtemu kolesiowi. Yes. Pożycz nam, a tam, nie, najpierw o oven piekarniku in the kitchen pogadajmy, is talking. piekarnik jest Is ważniejszy. it now? This doesn't surprise you. Miss, look where we are. I stopped being surprised ages ago. Fair enough. Ale Why fajkę don't byś you mógł give him a pożyczyć. cigarette? When you give that man a cigarette or a drink, he likes to talk. And the only subject Joe Gould likes to talk about, at length, is Joe Gould. And the only person for him to talk to is me. So, Faktycznie. I do not give him a cigarette. Ale przydałby nam się. Gould has left the room. I see.
Thank you for that. Have you reconsidered giving him a cigarette? I suppose I have been a little hard on the man. Here, I don't smoke anymore anyway. Give him the whole pack. Okej, nie musiałem go nawet przekonywać do tego, po prostu mi Thanks dał for te talking, papierosy. Mr. Mitchell. I'll see Bardzo what I miłe can z jego do. strony. Thank you, Miss Blackwell. No to idziemy do Joe. Mamy dla niego całą paczkę. Mam nadzieję, że przy okazji ma od czego odpalić. Bo chyba nie dostaliśmy zapalniczki żadnej. Joe, słuchaj. Mr. Gould, She returns. Say, can you spare a few dollars? Nie I'm afraid mam of- żadnych pieniążków, ale mam fajki. you want to... Yes, I want. A, okej, dobra, muszę je I'll talk wybrać z to you. ekwipunku, faktycznie. Czyli bierzemy... Joseph Proszę cię Mitchell bardzo. wanted you to have this. Ah, nice contribution to the Joe Gould Fund. No i już jest szczęśliwy w tym momencie. Nawet zaczął się szybciej bujać troszkę. Mr. Gould, She returns. Say, I'm afraid I'm fair enough. Co teraz? Co z liking fajkami? your cigarette. It's delightful. Here, feel free to join me. A to- Thanks, but I don't No właśnie, smoke. byłem taki You zaskoczony might as przez well chwilę. keep it. When a man is rich, he can afford to be generous. I'll Całkiem talk to you later. sensowne podejście do sprawy, muszę przyznać. Things to do, people to see, I understand. Moi drodzy, ten odcinek skończymy sobie w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zapraszam was do subskrypcji kanału i do lajkowania filmu. A my niedługo wracamy do Blackwell Convergence, żeby zmierzyć się z tym dziwnym lśnieniem, które widzimy w piekarniku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!